dobry, nazywam się Joanna Hoffman i jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Pracuję w zawodzie od 13 lat, a od kilku lat praca stała się moją pasją. Lubię wyzwania, dzięki którym czuję, że się rozwijam. A jednym z takich wyzwań była dla mnie niewątpliwie zdalna edukacja, podczas której nauczyłam się wykorzystywać technologie cyfrowe do tworzenia wartościowych lekcji dla moich uczniów. Czego nauczy się uczeń, a czego nauczyciel po zrealizowaniu takiego scenariusza, który proponuję? Z jakimi umiejętnościami i kompetencjami wyjdą z takiej lekcji? Dzięki przeprowadzonej lekcji uczniowie przede wszystkim mają możliwość kształtowania kompetencji matematycznych, co jest celem tej lekcji, ale wykorzystują do tego technologię cyfrową. Dzieci zauważają, że znajomość i umiejętność wykorzystywania aplikacji takich jak Jamboard czy Geniali oraz świadome poruszanie się w przestrzeni swojego komputera ułatwiają i wzbogacają nasze działania. Polecenia takie jak skopiuj, wklej, zmień okno, wyślij są już dla uczniów na porządku dziennym, bo wielokrotnie ich używali, co wpłynęło na ukształtowanie tych umiejętności. Podczas tej lekcji uczniowie najpierw używają aplikacji Geniali, korzystają jednak z linku, który udostępniam im w komentarzu. Klikając w link, otwierają nowe okno, w którym mają zacząć pracę. I to jest kolejny poziom trudności, aby dzieci umiały przechodzić między oknami i się przy tym nie pogubiły. Mając wytyczne do zbudowania zamku w strumieniu naszej głównej grupy Classroom, w Geniali mogą stworzyć swoje zamki, ale też kształtować umiejętność analizy i czytania ze zrozumieniem. Budując te zamki, powinni mieć oczywiście na uwadze fakt, że później będą musieli ułożyć treść zadania matematycznego dla swojego kolegi lub koleżanki. Dlatego budując już, mogą skupić się na tym, w jaki sposób można zadać pytanie, aby ktoś musiał coś obliczyć. Ostatecznie każde dziecko napisze i rozwiąże jedno zadanie z treścią. W swojej pracy bardzo zwracam uwagę na to, aby uczniowie uczyli się od siebie nawzajem i aby dostrzegali swoje mocne strony. W tym scenariuszu proponuję aktywności, które pozwolą uczniom tworzyć zadania dla swoich rówieśników. Uczniowie w ten sposób budują swoje poczucie własnej wartości, ale też mierzą się z wyzwaniami, które czekają ich na koniec, a mianowicie informacją zwrotną dla kolegi lub koleżanki. Zrobienie zrzutu ekranu, czyli print screena oraz osadzenie zdjęcia na karcie tablicy Jamboard to kolejna zdolność, ale też wyzwanie, z którym zmierzą się uczniowie. Jak znaleźć się w przestrzeni komputera i w ogóle jak znaleźć tam zrzucone zdjęcie? Udostępniając ekran, najpierw ja prezentuję dzieciom, gdzie tego szukać, aby później to oni mogli podjąć działanie samodzielnie. Takie wyzwania generują w dziecku sprawczość i satysfakcję, ale też motywują do pracy. Uczenie się od siebie nawzajem sprawia, że dzieci nie rywalizują, a jedynie podnoszą swoje kompetencje poprzez pomaganie sobie. Udostępniając ekran, to dzieci mogą pokazać, w jaki sposób rozwiązują dany problem. Dzięki temu jednorazowo wszyscy widzą to, o czym dzieli się kolega lub koleżanka. Wykorzystując tablicę Jamboard, każde dziecko ma możliwość używania jej funkcji. W tej lekcji nie tylko zmienili tło, ale też używali różnych pisaków i kształtów do wykonania kolejnego zadania, czyli do dyktanda graficznego, który im zaproponowałam. Wielokrotnie takie dyktanda robiliśmy w klasie, ale w zeszytach podczas takiej lekcji online można pokazać uczniom, jak w szybki i łatwy sposób wykonać zadanie, dysponując właśnie cyfrowym narzędziem. Okazuje się, że jest ono bardzo przydatne i przyspiesza niektóre procesy związane z nauką i ćwiczeniami. Dużą zaletą takiej lekcji jest 100% zaangażowanie każdego ucznia. Od nauczyciela wymagana jest natomiast podzielność uwagi i koncentracja na potrzeby uczniów. Z czasem jednak coraz łatwiej jest, bo wiadomo, trening czyni mistrza. Podobną lekcję można przeprowadzić zarówno podczas nauczania zdalnego, jak i lekcji stacjonarnych, wykorzystując oczywiście komputery. A czego nauczy się podczas przeprowadzonej lekcji nauczyciel?
Nauczy się, jak przygotować się do zajęć w aplikacji Geniali i Jamboard, ale też nauczy dzieci korzystania z aplikacji Jamboard poprzez odtwarzanie i korzystanie z gotowych propozycji, które są formą inspiracji i zachęty do tworzenia w przyszłości samodzielnych prezentacji i zadań w aplikacji właśnie Geniali. Będzie miał też satysfakcję, że rozwija swoich uczniów i stwarza im przyjazne warunki do uczenia się w XXI wieku.